Na początku chciałem powiedzieć tylko, że ja doskonale wiem, że wy chcecie, żeby recenzje były jak najdłuższe i naprawdę się nie dziwię, ja to rozumiem, ale cóż, recenzje wychodzą po prostu takie długie, jakie wychodzą. Ja staram się zawsze przekazać te najważniejsze informacje i nigdy nie robiłem tak, że na przykład o czymś mało istotnym rozgadywałbym się, powiedzmy, nie wiem, 10 minut czy coś. Więc dlatego po prostu recenzje wychodzą takie, jak wychodzą. I tak zawsze staram się, żeby nie były za krótkie. Kong Wyspa Czaszki to drugi film z Monsterverse i jest to jednocześnie prequel Godzilli 2014, ponieważ dzieje się w 1973 roku. Film opowiada o ekspedycji na niezbadaną jeszcze wyspę, na której, jak się okazuje, żyją gigantyczne, krwiożercze stworzenia oraz plemię ludzi, których ochrania Kong. Podczas gdy Godzilla 2014 to film, który skupiał się głównie na fabule, to ten film skupia się na pokazaniu dużej ilości ciekawych stworzeń, no i pokazaniu Wyspy Czaszki oraz również na scenach walki. W tym filmie te sceny walki są praktycznie cały czas, jest ich dość dużo i również jest o wiele więcej scen w dzień i dość mało cięć podczas walk. Jednak te walki nie zastępują fabuły, czyli mamy fabułę, ale również dużo walk, co jest oczywiście bardzo fajne. Co do samych walk, to są one dobre. Wszystko jest ładnie nagrane, ładnie zmontowane, są fajne ujęcia. Co prawda jedna scena jest zmontowana trochę w chaotyczny sposób, ale to nie jest jakiś duży problem. Nowa wersja Konga jest fajna. O ile ten z filmu Petera Jacksona to po prostu duży srebrnogrzbiety goryl, to ten Kong nie dość, że jest o wiele większy, to jeszcze umie używać różnych przedmiotów jako broni. W tym filmie nie ma dinozaurów, za to mamy nowe, fajne stworzenia. Oczywiście najbardziej ikonicznymi stworzeniami z tego filmu są czaszkołazy. Również fajne jest to, że ta Wyspa Czaszki ma różne biomy, tak jakby. Widzimy ten przedstawiony ekosystem. Są równiny, są lasy, są pustkowia, no i cała masa różnych stworzeń. Ten film również w pewnym sensie wprowadza pustą ziemię, a konkretnie w tym filmie pusta ziemia jeszcze się nie pojawia oczywiście, ale zostaje wspomniana teoria pustej ziemi. Również co ciekawe, ta metoda na zrzucanie bomb, aby uzyskać reakcję sejsmiczną w tym filmie, to nie jest wcale coś, co jest kompletnie wymyślone, tylko coś podobnego w zasadzie istnieje w prawdziwym życiu. Chociaż oczywiście w tym filmie również to obudziło czaszkołazy oraz zwróciło uwagę Konga. Postaci ludzkie w tym filmie są fajne. Samuel L. Jackson bardzo dobrze gra tego pułkownika. W sumie nie ma co się dziwić, bo on jest do tego typu ról stworzony. Tom Hiddleston jako James Conrad wypada również bardzo dobrze. A jeśli chodzi o postać Marlowa, to on ma fajną historię oraz dosłownie najlepiej zakończony wątek postaci w historii. Zakończenie jego wątku postaci, te jego ostatnie sceny w filmie są mega satysfakcjonujące. On po wielu latach dostał to, na co zasłużył. W tym filmie jest dużo postaci, ale jest tylko kilka głównych postaci. Dużo osób ginie i w sumie w tym filmie o to chodzi. W tym filmie chodzi o to, żeby pokazać, jak ludzie są mali, jak mało są w stanie zrobić w starciu z tak ogromnymi stworzeniami. No i również to pokazuje, że nie każda postać musi dostać mega duży rozwój postaci, bo czasami postać nie jest ważna dla fabuły. I tyle. Jeśli chodzi o to, o co czepiają się hejterzy tego filmu, to tutaj nawet nie będę się specjalnie rozgadywał, bo czepiają się na przykład o to, że Kong wygrywa wszystkie walki w tym filmie. Wow, naprawdę mega argument. Wcale nie tak, że Kong Petera Jacksona również walczył z 3 T-Rexami i pokonał je bez problemu. Każdą walkę w filmie wygrał też. Nie, to jest nieważne. A tak na serio to, że Kong wygrywa wszystkie walki, szczególnie z łatwymi przeciwnikami w tym filmie, chociażby z małymi czaszkołazami albo kałamarnicą, ze słabszymi od siebie przeciwnikami, no to jest logiczne. A podczas finałowej walki musiał uzyskać pomoc od ludzi. I biorąc pod uwagę to, że ludzie już dawno przekroczyli szczyt głupoty, uzyskanie pomocy to nie jest plot armor. Tacy ludzie, którzy tak myślą, to nawet chyba nie znają definicji. Nie wiedzą, co to jest plot armor. Również hejterzy czepiają się tutaj o to, że nie ma napięcia w tym filmie. Czy wy nie znacie pojęcia film akcji? Niektórzy mają takie argumenty, że w niektórych filmach o potworach jest napięcie i w ogóle. To nie jest jeden z tych filmów, bo to nie jest jakiś pseudo-horror czy coś. To jest film akcji. W filmie akcji nie musi być napięcia, w sumie jest nawet niepotrzebne. Już pomijam fakt, że napięcie ogólnie jest dość niepotrzebne i w sumie mógłbym o tym nawet zrobić osobny film, ale no w filmie akcji naprawdę nie jest potrzebne napięcie. Nie róbmy z każdego filmu jakiegoś pseudo-horroru. Ciekawi mnie, czy niektórzy ludzie mają w ogóle coś takiego jak proces myślenia. Oraz również to już naprawdę pokazuje desperację hejterów, którzy muszą na siłę szukać powodów, żeby się czegoś przyczepić. To, co chyba hejterzy najbardziej się czepiają, to jest ta scena. I mówią, że w tej scenie jest mało helikopterów,
a w tej scenie nagle jest dużo. Wow, wcale nie tak, że drobne błędy zdarzają się w każdym filmie. Głównie powinniśmy zwracać uwagę na to, czy fabuła ma sens, a w tym wypadku fabuła oczywiście ma sens. Tutaj większość hejtu pochodzi tylko i wyłącznie z czepiania się na siłę. Dlatego w głównej mierze to pominąłem. Chociaż niektórzy myślą, że ten film jest zbyt skomplikowany. Nie, ten film jest prosty. Ma prostą fabułę i jest fajny po prostu. Jest to fajny film akcji i fajny dodatek do Monsterverse. Ten film nie jest zbyt skomplikowany. Chyba że mówimy o hejterach. Dla nich ten film akurat może być zbyt skomplikowany. Obstawiam, że oni akurat mają problem nawet z włączeniem komputera. Ale nieważne. Kong Wyspa Czaszki to dobry film. Oczywiście komiks Skull Island The Birth of Kong również omówię. Ten komiks jest ogólnie całkiem spoko. Poznajemy w nim przeszłość Konga w dość ciekawy sposób oraz wprowadza on jeszcze więcej nowych stworzeń oraz bardziej szczegółowo opisuje te widziane w filmie. Niektórzy ten komiks hejtowali, przyznając się, że nawet go nie czytali. To jest wręcz żałosne i trochę zabawne również. W tym komiksie widzimy na przykład, co się dzieje, kiedy kaiju ginie. Widzimy, że wtedy zlatują się stworzenia, żeby zjeść Pedlinę, co ma dużo sensu i jest realistyczne. No i również w tym komiksie widzimy, że Kong trochę urósł od czasów filmu, ponieważ ten komiks akurat ma miejsce w 2012. Również w sumie mam taką rozkminę, że Brooks w pewnym sensie jest dla Konga tym, kim Serizawa był dla Godzilli, więc to też jest fajne. Zarówno komiks, jak i film polecam.